W tym odcinku zaczynamy naszą kambodżańską przygodę. Odwiedzimy niesamowity Pałac Królewski, centralny market oraz spróbujemy przysmaków kambodżańskiej kuchni. No i zaczynamy przekraczanie granicy. Chowam telefon, nie będę nagrywał. No dobra, przyszliśmy przez granicę. Tak się raz płaciło za wizę, 30 dolców. Oczywiście chciał nas wziąć, żebyśmy płacili 35. Tak, no 35, albo nie, 30. Najlepsze było to, że było tam karteczka. Tu się nie płaci, czyli musieli dostawać w łapy non stop. Pas kosztuje 10 dolarów, więc szukamy czegoś tańszego. Jeżeli będzie coś tańszego, to dojechaliśmy do Phnom Penh, jak to mówią tutaj kambodżańscy Khmerowie. Mianowicie no, podróż nie minęła zbyt przyjemnie. Pomimo tego, że w dobrych całkiem warunkach, bo jechaliśmy Lexusem za 15 dolarów za dwie osoby, czyli około 60 zł zapłaciliśmy. Mieliśmy kontrolę na drodze i to taką kontrolę grubą, gdzie zatrzymywali każdy samochód. Patrzyli jakby no, w samochodzie, sprawdzali dokumenty, szukali narkotyków, innych jakichś nielegalnych substancji. Nas zabrali w ogóle z samochodu i kazali pokazywać paszporty. Chciałem coś dla was nagrać, żeby zrelacjonować jak to wygląda, to zaczęli już do mnie naskakiwali, że tutaj nas nie wolno nagrywać, człowieku, przestań i chodź, zapraszam cię i usuwaj tutaj. Chciał mi zabrać mój telefon, ja mówię, człowieku, zostaw. Ale jeszcze ostatnia nieprzyjemna rzecz, jaka nam się przydarzyła, to nie kumaty kierowca, który jechał na lotnisko, które jest oddalone 20 km dalej, albo tam z 15, a mieliśmy po drodze hotel, do którego jedziemy. I dosłownie gościu powiedział, nie, ja jedę na lotnisko, wysadzam was tutaj i z tuk-tukiem. A ja, no człowieku, no, prawie się z nim tam pokłóciłem, ale i tak pewnie nie rozumiał co i jak. No i wyrzucił nas niestety 3 km stąd, więc jeszcze musimy przejść 3 km. Zobaczcie co trafiliśmy. Mamy od razu jaki uśmiech. Ciekawe ile kosztuje. 2000, czyli 2 zł, czyli najdrożej. Ajajaj. Lepsze niż chyba w Wietnamie. Lepsze, ale podobne do Chin, nie? Tak, takie bardziej chińskie, no. Wafel. A nie, wafel to jest mały. Tak to wygląda jak banknoty. 10 tysięcy, to jest 5 tysięcy, to jest 1000. Tutaj obowiązuje dosyć prosty przelicznik. 1000 khmerskich, czego? Riali? To jest złotówka. No dobra, jesteśmy po pierwszym próbowaniu miszłe, bo tak to się tak naprawdę wymawia. Bardzo dobre, takie jak chińskie. Wafel trochę gorszy, taki ale wietnamski, ale tak ogólnie lepsze niż wietnamskie. Ale do końca były. Słuchajcie, taka trochę beka, bo idziecie sobie ulicą, a tutaj pisuar, który odprowadza tutaj całą kanalizację. Naprawdę to zrobiliśmy dobry deal z tej granicy, bo zapłaciliśmy 15 dolków za nas dwoje, czyli 7,50 za jedną osobę, czyli łącznie 30 zł mniej więcej na osobę. A zobaczcie, paliwo jest po 4,25, a przejechaliśmy ile? 180 km. Tu jest nasze RNB w tej ścianie, czy za tą bramą. Long się nazywa. O, musimy przejść tędy. Już tak niezbyt miło tutaj się to wydaje. Co teraz? Nie wiem. Gdzieś trzeba iść. O, patio. No to tutaj trzeba iść. A tu będziemy spać? Tak. Słuchajcie, no dotarliśmy, ale gościu nam mówi, że nasz pokój nie jest gotowy. Zapomniał go posprzątać. W zasadzie żeśmy 3 godziny temu zabukowali, potwierdził rezerwację od razu. No, a gościu, no coś się chyba pomylił, że mama była zajęta, no i ho. A najlepsze jest to, że przed 12 jak się zamelduje, to 5 dolków bierze za sprzątanie od kogoś, nie? Niesprawiedliwe. Dopłacić, bo mamy później pokój niż zakładał. Ale co jest dobre w tym miejscu, to że mają chyba drzewo mangowe. I mango za darmo. mango jest za darmo, więc dla nas i Januszy na tym wyjeździe. Ale Nie, na tym my jesteśmy Januszami na co dzień. Ten wyjazd to jest po prostu jak każdy inny. spełnienie marzeń. Spełnienie naszych Januszowych marzeń. Grażyna. Komar mi usiadł. No i tak wygląda nasz pokój za 123 zł na 2 dni. No cóż, tak to wygląda. Siema. Zamówiłem 2 piwa, dostaliśmy z lodem. Ja tak mówiłam, coś kurde długo ich nie ma i tak sobie myślę, na pewno poszły do sklepu, bo nie mają.
No i czekamy, aż w końcu nam przyniosła i się okazało, że tak, była w sklepie. Mogliśmy iść sami, a ona poszła za nas. Nie wyglądasz nawet zbyt zadowolonego. Ciekawe, który będzie lepszy. Wyszczeliłek z armaty. Ostrzał. I co? Daje radę? Smaczne. Nie jest takie tragiczne. Stwierdzam, że to otwarcie puszek jest trochę lepsze. To? No, zdecydowanie. To jest takie bardziej delikatniejsze, a to jest bardziej wyrazistsze. Wymieńmy Wydaje się. mi się, że Kambodża wygrywa z Angkorem. Obecna nazwa państwa to Królestwo Kambodży, a stolicą jest największe miasto Phnom Penh. Kambodża jest monarchią konstytucyjną, a obowiązującą walutą jest riel kambodżański. Znaleźliśmy jakąś restaurację taką pełną lokalsów i zamówiliśmy jeszcze ryż, który przyszedł tutaj. Aha, wszystko jasne, przychodzi jedno. Myśleliśmy na obrazku były 3. To jest całkiem smaczne, ale takie coś takim miodowo, jak te kurczaki z Ameryki, tak jak mama robiła, nie? Pracowany ryż. Ostre. Ostre? No. No miał być Lidl spicy. Jezus Maria, zobaczcie jak ja mam powala na usta. O tej sałatki. Umieram. Bo ty też to jadłeś, ale chyba nie jadłeś tego czerwonego. Czerwony, ale kawałek i stwierdziłam, że nie. To jest niezłe, zamówiliśmy ryż, to samo, ale dostaliśmy inny ryż. Ta sałatka z papaji upragniona. Nie pomylić z tym, bo to jest zajebiście ostre. Ogólnie to już się nie dziwię, dlaczego mają od razu wodę. Jezu, jakie to jest ostre. Kambodżańska kuchnia nas przerosła. Ja wybieram tylko orzechy. Taki mały daleczek, a po prostu masakra. Już wychodzimy z restauracji, ale zobaczcie jakie są wody i rzeki zanieczyszczone. Niestety to była taka ostrość, która pali w usta. Okazało się, że przyszliśmy do jednej restauracji na kolację walentynkową. No i okazało się, że wybraliśmy najlepszą z możliwych. Knajpę w pobliżu, polecaną przez wszystkich lokalców, gdzie była masa osób. I w sumie tylko my z obcokrajowców i później dwójka Anglików, którzy się do nas dosiedli. No ale wszędzie plastikowe krzesła, które lubimy. Tak, Więc- ale było pyszne. Może nie było najtańsze, ale w sumie 26 zł za taki obiad z takimi krewetkami. 26 zł, dwa ryże, to chyba 10 krewetek tam było. Tak. Takich dużych, nie? Jakieś latające robaki. No i jesteśmy w końcu. Wczoraj odbiliśmy się niestety od bram, ponieważ godziny wejścia nie są takie oczywiste. Można wejść albo w godzinach porannych, albo w godzinach popołudniowych. Albo od 8 do 11 i później są 3 godziny przerwy, a później od 14 do 17 de facto. I się okazuje, że byliśmy wczoraj o 16 i też nie wyszliśmy. Dzisiaj jesteśmy o 14:30. Nie, 16:11. Dzisiaj jesteśmy o godzinie 15. Możemy zwiedzać ten kompleks. Warto pamiętać, żeby mieć długie spodnie, bo ja zapomniałam i chciałam kupić takie cudo za $4 niestety. Może jeszcze ta szmatka mi się przyda do czegoś, zobaczymy. Jesteśmy przed salą tronową, która została zbudowana w 1917 roku po zburzeniu poprzedniej w 1870 roku. Architektura khmerska, jak widzicie, to bogate zdobienia, a na górze znajduje się taka twarz, 4 twarze Brahmy. Nazwa tego budynku w języku khmerskim oznacza Święta Sala Osądu, wykorzystywana do dzisiaj. W zasadzie słusznie Paulina zauważyła, że skromnie to może wygląda dywan i posadzki. Dach jest cały złoty, a żyrandole są kryształowe. I tron jest chyba cały złoty, więc... No kto wie. Albo podroby, więc jest na bogato. No jest dużo złotych elementów, jakichś zdobień i tak dalej. To właśnie tutaj wprowadzali słonia i jak wyruszał na procesję, to on po prostu tam tego słonia dosiadał. A jak nie dosiadali słoni, to ten budynek służył jako skład instrumentów muzycznych. Wiecie, no gdzieś musieli to trzymać, no mało miejsca tu mają, nie? Mało. Na terenie tego pałacu nawet mają specjalną swoją salę taneczną do odprawiania tradycyjnych khmerskich tańców. Tam widzimy flagę, która mówi wam o tym, czy król jest w pałacu, czy król jest w Kambodży, czy król wyjechał. Jeżeli król wyjechał, flaga jest opuszczona. Jeżeli jest w domu, no to flaga jest w górze. Cały kompleks liczy 175 tysięcy m2 i został przeniesiony w 1866 roku po tym, jak ówczesny król Nordon przeniósł stolicę do Phnom Penh. Najwięcej zmian wprowadził tutaj w tym pałacu król Sisowat, który marzył, aby jego dom był podobny do rozsławionej na całym świecie
Angkor Wat. Obecnie świątynia łączy ze sobą dwa style. Styl tradycyjnej khmerskiej architektury ze stylem europejskim. Szczególnie widać ten styl europejski w ogrodach, które otaczają świątynię. Jednak najwięcej turystów powinna przyciągać właśnie oto ta pagoda. Nazwa wzięła się od tego, że podłoga tej pagody jest wyłożona 5000 srebrnych płytek. Ta pagoda jest znana z tego, że w środku znajduje się szmaragdowy Buddha wykonany z kryształu bakarat oraz drugi, złoty, który został inklustowany 10 000 diamentów. Ciekawe jak to wygląda w środku. Pewnie też nie można nagrywać, ale z przyjemnością to zobaczymy. Przed wejściem do pagody trzeba być piętaszkiem. Zaraz ci te skarpetki pękną. Paulina się dzisiaj niestety gorzej czuje. Słońce jest potwornie z 36 stopni. Co jest najlepsze w tej świątyni to to, że to jest srebrna podłoga, a wszystko jest wyłożone dywanami. Tylko słychać jak ona chrupocze pod nogami. Akurat pomnik króla Nordoma na koniu no niestety jest w renowacji. A ta pagoda została uznana kiedyś za jedną z najpiękniejszych świątyń azjatyckich. Pewnie dlatego, że miała całą tą podłogę ze srebra i tych dwóch buddów, że są tak dosyć mocno na bogato wyodziani. No ładny jest cały ten kompleks ogólnie. Ładnie, Bardzo jest taka ładnie architektura utrzymane. khmerska, jest fajnie Tak, to no, wygląda. no fajnie to zobaczyć, to jest wszystko tak ładnie ozdobione, bardzo fajnie utrzymane, nie ma żadnych tak jak w Wietnamie czasami wszystko się rozsypuje, a tutaj jest naprawdę taki... Widać, że o to dbają bardzo. No, Mają plus tylko jeden taki król kompleks. tutaj dalej mieszka. No tak, król mieszka po zachodniej stronie tego przybytku i w ogóle połowa praktycznie tej rezydencji no nie jest dostępna do zwiedzania w żadnym tego stopniu. Bo mieliśmy sytuację kryzysową w wykonaniu Pauliny trochę i jest taki pawilon Napoleona. On jest zupełnie odrębny od tego, co się wszystkiego tutaj znajduje. Po prostu jest bardziej europejski, bo to dar Europejczyków, dar Francuzów dla Kambodżan, którzy po prostu wwalili tutaj swoją architekturę w zupełnie inny styl. W ich tutaj pięknie utrzymane, tak naprawdę pałacowe królestwo. Do świątyni prowadzą 4 bramy. Pierwsza jest dla monarchy, druga jest w trakcie pogrzebu, jest tylko otwierana wtedy, kiedy umrze jakaś osoba z rodziny królewskiej. Trzecia jest bramą dla egzekucji, no i czwarta brama południowa, którą wejdziecie do kompleksu, jest właśnie bramą dla zwykłych, pospolitych ludzi. Chciałem się wrócić i pokazać Wam ten napoleoński budynek. Niestety zamknięty. W XIX wieku Kambodża została podbita przez Francję i została włączona do Indochin francuskich. Po ogłoszeniu niepodległości w 1949 roku Kambodża dołączyła do ONZ w 1955. Drodzy Państwo, jesteśmy właśnie przy jednej z największych rzek w Azji. Tam, oto, nie wiem czy w całej okazałości to widać, płynie Mekong. Przepotężna rzeka. Zobaczcie jaka jest wielka. Stamtąd do tamtąd. Wisła to się przy tym chowa, to takie z 5 wiseł by się tutaj znalazło, nie? W Kambodży nie ma aż takiego wielkiego problemu z przejściem przez ulicę. Oni przynajmniej się zatrzymują. Fakt, że jeżdżą trochę jak powaleni, ale trochę chyba lepiej im to wychodzi niż w No Wietnamie. lepiej. Chociaż samochody się zatrzymują, jak widzą, że już ktoś wszedł na jezdnię, no to większość się zatrzyma. W Wietnamie to jechał, nawet by nam po stopach przejechał, ale by przejechał. Więc idziemy teraz do centralnego marketu na coś do jedzenia. Jesteśmy teraz w takim centrum miasta. Zupełnie inaczej się prezentuje niż te południowe rubieże, bym powiedział. Zdecydowanie więcej ludzi, tych skuterków i trochę inna architektura. Widać, że tutaj bardziej bogaci. Nie mają jakiegoś tam skrupułów. Mówią, hej, ciema, daj mi pieniądze. Możesz mi dać trochę pieniędzy? Chyba trafiliśmy na taką ulicę po prostu. Tu jest masa takich ludzi. Tą kostkę to ja bym lepiej ułożyła niż co to ma być w ogóle. Całe miasto, jako to stolica,
to nie robi zbyt takiego super wrażenia. Jak to miasta? No nie wszystkie No jak miasta miasto? mają coś w sobie. Niektóre tylko tak naprawdę, a reszta to są takie metropolie, no i to jest jedna z nich, no. Niczym się nie wyróżnia aż tak. To syf według mnie. Przynajmniej tutaj, gdzie idziemy, w okolicach tego centrum, jest faktycznie więcej takich budynków jak to. To takie azjatyckie miasto, ale takie jedno z gorszych, bym powiedział. Ono dopiero się zaczęło rozwijać od niedawna, no po tych całych masakrach tutaj, po tym wysiedlaniu z miast. Dopiero od XXI wieku można powiedzieć, że tak sprawnie ruszyli do przodu. 20 kilka lat to nie jest dużo, Jak na rozwój, no na pewno. no, więc oni na Bardziej, pewno że oni też byli jeszcze zaorani. zaczynali tak jakby zupełnie od nowa, z bardzo limitowanym dostępem do wyedukowanych ludzi. Intelektualistów. No ale widać bardzo dużo amerykańskich wpływów, jest bardzo dużo amerykańskich produktów, no płaci się w dolarach. Te zachodnie wpływy są tutaj bardzo widoczne. To jest według mnie trochę lepsza miejscówka. Obrócę się. Wygląda to lepiej. Jest trochę, oczywiście są wyższe budynki, bardziej zadbane tynki. Oczywiście w tej części miasta, już takiej trochę lepszej, już widzimy Land Rovery, Mercedesy, Lexusy. Jest tu dużo takich samochodów, no lepszych, tak samo jak i w Wietnamie było, nie? Tak, Był albo samochód lepszy, albo go nie było wcale. tak, tutaj pewnie jest ta sama sytuacja, że albo Ciekawe, są czy- nówki, sztuki, albo skuterki. Ciekawe, czy jest taka średnia klasa tutaj w ogóle występuje, bo albo mamy bardzo bogatych, tak jak Chevrolet na przykład, jakieś samochody, które nie są aż tak dostępne dla zwyczajnych ludzi, albo mamy ludzi na skuterach i to takich dosyć średnich skuterach. Dosyć Klasa spora. średnia to może być ta klasa, która też ma samochody, ale to już jest taka wyższa klasa średnia raczej. Jeśli już, no wiadomo. Tak. Zobaczcie, jaki to jest kontrast. Przejdę z budynku, mamy kolejny ładny i tam już się zaczyna prawdziwa Kambodża, która wygląda w 80% właśnie jak tam. Słuchajcie, dam komuś robotę. Potrzebny elektryk, nie? O ile myśleliście, że to był problem dla elektryka, to zobaczcie na to. I teraz zagadka do rozwiązania. Co podtrzymuje co? Czy to przewody podtrzymują drzewo, czy drzewo podtrzymuje przewody? No i mamy miejsce, do którego zmierzamy. Jest to wielki bazar w Phnom Penh. Już tak dziwnie mówi to nazwę tej stoi, tak Phnom Penh oni mówią, ale tak Phnom Penh, tak nienaturalnie, aż ten język się układa. Tak Phnom Penh. Zobaczymy, jak się przechodzi w Kambodży. Czy nas strąbią? Nie, proszę bardzo. Zatrzyma się, a ten zatrzymał się. Już to jest większa kultura przechodzenia przez pasy. Tu nie było pasów, ale okej. Ale nieważne. Największe targowisko tutaj w Kambodży. Tutaj jest w ogóle dużo w Phnom Penh Phnom Penh. takich tych marketów, takich dużych właśnie. W sensie takich ala bazarów, no bo to market to nie jest taki bardziej bazar na dużej powierzchni. Ale tak samo jak ten w ruskim markecie, te ceny były całkiem ok. Płaciliśmy około 7-9 zł za danie. To tutaj ciekawe jak będzie, myślę, że też sporo. W każdą ulicę możemy wejść, więc tak naprawdę ten bazar jest dosyć mocno rozciągnięty. Jest, a chyba w środku jest w ogóle jedzenie, chociaż nie wiem. Ciekawe, gdzie jest jedzenie. Trzeba dopytać. Taki market, że można sobie składniki kupić chyba, a nie, że coś pojemy. No, tak to wygląda. Jakieś suszonki, mięsa. Tutaj podobno jest jeden z najlepszych seafoodów, wiesz, Tutaj jest najlepszy w Kambodży. samochód W na tym sensie, markecie. nie, w sensie ogólnie w Kambodży. Seafood i ryby to jest coś, co się je. Zamówiliśmy rybę, kosztowała nas 24 zł. Jest cała ryba i pani właśnie ją smaży. Trochę posmarowała tutaj o czymś takim. Taka łamarnica też dobrze wygląda. Ryba jest dobra, ale czuć, że była grillowana 2 razy, w sensie jest trochę sucha.
To nasze miejsce chyba przy tym Russian Markecie rzeczywiście było najlepsze. To gdzie wczoraj byliśmy, było sztosem. Ale to też jest bardzo dobre. Za 24 zł w pakiecie jeszcze ryż. Miejsce, z którego właśnie wyszliśmy, to jest Central Market, który został zbudowany już w 1937 roku przez francuskie władze kolonialne, kiedy to okupowały właśnie tereny Kambodży. Funkcjonuje aż do dzisiaj. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo prawdopodobnie tutaj w tym namiocie odbywa się jakiś ślub. Uczuję im taką pogodę. Pamiętam, jak my mieliśmy poprawiny, to było fajnie pod namiotem, a i tak trzeba było otworzyć, ale to było ile? 25 stopni. Nie, mniej chyba trochę było. Była idealna temperatura, no. Tutaj 37. Dramat. W latach 1975-79 pod rządami Pol Pota i Czerwonych Khmerów miało miejsce ludobójstwo, które odbiło swoje piętno na całym kraju. Szacuje się, że wówczas zginęło około 25% społeczeństwa. Kambodża to obecnie dynamicznie rozwijające się miejsce, ale do dzisiaj w całym kraju można zaobserwować skutki krwawej masakry, która wpłynęła na wiele osób.